Film jest jednym wielkim spoilerem dwóch części Yakuzy, Kenzan i Ishin. Jeśli chcesz samodzielnie odkrywać fascynującą historię feudalnej Japonii, zachęcam do zamknięcia tego filmu. Miejscami fabuła może przypominać telenowelę, ale większość zdarzeń, postaci, miejsc jest udokumentowana historycznie i opiera się na faktycznych wydarzeniach z tamtych lat. Film wykorzystuje też część nazw spolszczonych, część pozostawiłem angielskie lub japońskie z powodu braku lepszych polskich odpowiedników. Rok 1600. Miyamoto Musashi uczy studentów walki mieczem w prowincji Mimisaka. Podczas jednego z treningów odwiedza go generał armii Tokugawa Marume Nagayoshi. Wyjaśnia, że za kilka dni armie klanu Tokugawa i klanu Toyomi spotkają się w bitwie pod Sekigaharą, która to bitwa będzie kluczowa i określi, który ród zyska kontrolę nad Japonią. Generał rekrutuje wytrawnych szermierzy, którzy mają wykonać specjalne zadanie. Miyamoto przystaje na warunki generała. Specjalnym zadaniem okazuje się być zamordowanie zdrajcy w armii Tokugawa. Miyamoto zgłasza się na ochotnika do wykonania zadania, a towarzyszy mu drugi żołnierz Majima Gorohashi. Tej samej nocy wojska generała Marume atakują dom zdrajcy. Tymczasem Miyamoto i Majima przedostają się na tył domostwa, gdzie Miyamoto zabija cel. Szybko dochodzą do wniosku, że osobą, którą zabili, był Yuki Hideyasu, dziedzic klonu Tokugawa. Widząc, że zostali wykorzystani do politycznej gry, Miyamoto jak i Majima uciekają. Obaj żołnierze schraniają się w opuszczonej świątyni, gdzie mają poczekać na generała Marume. Tutaj Musashi wyjaśnia, że chciałby kiedyś podróżować po świecie i zostać sławnym szermierzem. Majima opowiada o swojej przeszłości, gdzie wiódł życie jako wędrowny ronin. Jednak gdy zachorowała jego siostra, porzucił swoje dotychczasowe życie, aby się nią opiekować. Gdy do świątyni dociera generał Marume, zamiast wyjaśnić im, co się stało, chce ich aresztować jako zdrajców. Musashi i Majima odpierają ataki, udaje im się zbiec, ale zostają zaskoczeni przez żołnierzy dowodzonych przez tajemniczego samuraja Sasaki Kojiro. Choć Miyamoto nie ma problemu z pokonaniem żołnierzy, to podczas pojedynku z Kojiro musi uznać jego wyższość. W obliczu nadchodzącej śmierci Miyamoto zostaje uratowany przez poświęcającego się Majimę, który wskutek tego traci oko. Nie mając szans z samurajem, ranny Majima i Miyamoto uciekają, skacząc do wąwozu. Kilka dni później obaj docierają do prowincji Omi. Stan Majimy jest poważny, przekazuje więc Miyamoto swój miecz, aby dostarczył go jego siostrze Ukio, jeśli nie uda mu się przeżyć. Niedługo później obaj zostają ponownie zaatakowani przez żołnierzy Tokugawy na moście nad przepaścią. Miyamoto udaje się przedostać na drugą stronę, ale Majima, chcąc zatrzymać żołnierzy i dać szansę kompanowi na ucieczkę, niszczy most i spada w przepaść razem z pozostałymi żołnierzami. Musashi w końcu dociera do wioski Majimy i odnajduje jego siostrę Ukio. Przekazuje jej miecz, ale ta wyjaśnia, że Majima nie był jej bratem, ale człowiekiem, który zabił jej ojca. Po śmierci Ukio i jej siostra Agea zostały bez środków do życia. Agea poświęciła się i sprzedała się do burdelu, aby Ukio mogła zbudować swoje życie od nowa. Niejakiś czas później Majima ponownie spotyka Ukio i aby odpokutować swój czyn, postanawia chronić jej wioskę. Miyamoto, poruszony tą historią, postanawia zostać z Ukio i zrezygnować z marzeń o byciu sławnym szermierzem. Rok 1601. Miyamoto jak i Ukio zostali kochankami, wciąż żyją na farmie. Ukio wciąż namawia Miyamoto, aby ponownie chwycił za miecz, ale ten uparcie odmawia. Ukio w końcu przyozdabia rękojeść miecza kochanka amuletami, które otrzymała od matki. Niedługo później farmę odwiedzają łowcy nagród, którzy poszukują Majimy, który jak się okazuje przeżył. Rozpoznają w Miyamoto drugiego zdrajcę i rozpoczyna się walka. Pomimo że Miyamoto góruje nad oponentami umiejętnościami, jeden z nich śmiertelnie rani dziewczynę, która chwilę później umiera. Po zakończonej walce, nie mając już nic, Miyamoto postanawia opuścić wioskę, zostawiając przy zmarłej ukochanej jeden ze swoich mieczy.
Tej samej nocy Miyamoto ponownie natrafia na łowców nagród, jednak tym razem zostaje uratowany przez wędrownego mnicha z blizną na piersi. Mnich zabiera go do pobliskiej świątyni i opatruje jego rany. Poznaje w Miyamoto poszukiwanego zbiega, ale nie wyjawia mu tego, tylko zabiera go do dzielnicy Czerwonych Latarni Gion w Kyoto, gdzie będzie mógł zacząć nowe życie, ponieważ w tym miejscu nie dociera ani władza shogunatu, ani łowcy nagród. Przechadzając się po Gion, natrafiają na kurtyzanę, która wygląda dokładnie jak Ukiyo. Wspólnie opłacają ją, aby uprzyjemniła im czas. Jednak spotkanie zostaje przerwane przez innego samuraja, który atakuje jedną z dziewczyn. Miyamoto szybko się z nim rozprawia i podczas walki tajemnicza kurtyzana rozpoznaje na mieczu Musashiego talizman, gdyż kurtyzaną okazuje się być siostra Ukiyo, Agea, która przybrała imię Yoshino. Umiejętności w walce Miyamoto nie przeszły bez echa. Aby mieć za co jeść, zostaje ochroniarzem. Z zarobionych pieniędzy kupuje dom w Gion. Mnich, który wcześniej pomógł mu rozpocząć nowe życie, w końcu też rusza własną drogą, jednak na odchodne wymyśla dla niego nowe imię i nazwisko. Od teraz Musashi ma się nazywać Kiryu Kazumanosuke. Rok 1605 okresu Edo. Do władzy dochodzi ród Tokugawa. W tym czasie Japonia przeżywa rozkwit, rozwija się handel i rzemiosło, znacznie rozbudowują się miasta, głównie Osaka i Kyoto. Ród Tokugawa wprowadził szereg przykazów i nakazów dla społeczeństwa. Wskutek wprowadzenia limitu samurajów podległych danemu możnowładcy, wielu wojowników straciło pracę, a nie mogli podjąć się innej, gdyż samuraj mógł być tylko samurajem. Jedną z kontrowersyjnych decyzji było zamknięcie granic, aby uniknąć wpływów z zewnątrz. Kraj został odizolowany i miał być zdany jedynie na siebie. Dzielnica rozrywkowa Kyoto Gion. Mieszka tutaj Miyamoto Musashi pod przybranym imieniem i nazwiskiem Kiryu Kazumanosuke. Na co dzień pracuje jako najemnik dla kupców i właścicieli okolicznych burdeli. Pewnego dnia do Gion przybywa dziewczyna o imieniu Haruka. Posiniaczona z kataną w dłoni błaga o możliwość zobaczenia się z Kiryu, ale ten początkowo nie jest zainteresowany. Jednak jego uwagę zwraca trzymana przez dziewczynę broń, która posiada nieznane mu herby. Dziewczyna wyjaśnia, że Miyamoto Musashi wymordował jej rodzinę na jej oczach i chce wynająć Kiryu, aby ten ich pomścił. Kiryu nie jest zainteresowany, gdyż dziewczyna nie ma przy sobie pieniędzy, więc Haruka zatrudnia się w burdelu, aby zdobyć fundusze na jego opłacenie. Ten, mając jednak wyrzuty sumienia, rusza za nią do burdelu, gdzie okazuje się, że Haruka sprzedała się za absurdalnie niską cenę jednego ryo. Tego samego dnia Haruka powraca do Kiryu, ponownie błagając o pomoc. Ten w końcu się zgadza. Kiryu rusza do handlarza, którego naraił mu jego przyjaciel Ito, aby uzyskać informacje o tajemniczym Miyamoto Musashi. Ten postanawia mu pomóc pod warunkiem, że odbierze złotą statuetkę, którą skradziono z jego domu przez ludzi pod wodzą niejakiego Shishido Beikena. Kiryu zgadza się pomóc i rusza do jaskiń pod Tokio, gdzie w końcu dociera do lidera gangu. Tym okazuje się nie kto inny niż jego stary przyjaciel Majima Gorohachi. Jednak ten nie poznaje swojego dawnego druha, gdyż podczas upadku z mostu uderzył się w głowę i stracił pamięć. Rozpoczyna się pomiędzy nimi pojedynek, który wygrywa Kiryu. Będąc pod wrażeniem umiejętności szermierskich swojego oponenta, Majima oddaje statuetkę pod warunkiem, że ten zmierzy się z nim ponownie w przyszłości. Po powrocie do handlarza ten wyjaśnia, że wie dokładnie, kim jest Kiryu, gdyż to on sam malował portrety na plakatach poszukiwawczych. Jednak pomimo to postanawia nie wydawać Kiryu i zachować jego tożsamość w tajemnicy. Kiryu również dowiaduje się o fałszywym Miyamoto Musashi, mężczyźnie, który od lat podróżuje po Japonii, gdzie wyzywa do pojedynków kolejne szkoły walki i przypadkiem niedawno rzucił wyzwanie Yoshioka Dojo, które znajduje się w Kyoto. Szkołę Yoshioka prowadzi dwóch braci, Seijuro i Denshihiro. Różni ich jednak zdanie na temat prowadzenia dojo. Kiryu chciałby dołączyć, aby mieć możliwość spotkania się z fałszywym Musashim, jednak bracia nie chcą przyjmować nowych członków, chyba że mają oni rekomendacje jak
aktualnych wychowanków. Ponownie pomaga Kiryu Ito, który sugeruje odnalezienie przekupnego Giona Tojiego, który za odpowiednią sumę da mu rekomendacje i ten wreszcie dostanie się do szkoły. Kiryu w końcu dostaje się do szkoły Yoshioka. Podczas egzaminu pokonuje najlepszego ucznia Ueda Ryohei. Jednak gdy okazuje się, że Kiryu nie pochodzi ze szlacheckiego rodu, ta informacja prowadzi do kłótni pomiędzy braćmi w kwestii, czy przyjąć go do szkoły, czy nie. Postanawiają jednak dać mu szansę pod warunkiem, że pokona jednego z braci, Seijuro, walcząc na prawdziwe miecze. Tak też się dzieje. Kiryu wygrywa i zostaje uczniem szkoły Yoshioka. Po egzaminie jeden z braci wyjaśnia, że zna ukrywaną tożsamość Kiryu, ponieważ również w tamtym czasie służył pod generałem Marume. Postanawia jednak nie wyjawiać jego sekretu pod warunkiem, że ten będzie reprezentował szkołę podczas nadchodzącego pojedynku z Miyamoto Musashi. Kiryu zgadza się na tę propozycję. Mija kolejny miesiąc, który upływa Kiryu na ciągłych treningach w dojo przygotowujących go do pojedynku z Musashim. Pewnego dnia przybywa do szkoły Ito, który wywabia go na zewnątrz, chcąc porozmawiać, i gdy tylko są sami, atakuje go, oskarżając, że to on jest Miyamoto Musashi. Pojedynek jest krótki i wygrywa go Kiryu, który przyznaje się do bycia prawdziwym Miyamoto. Ito zaatakował Kiryu, ponieważ 10 lat wcześniej samuraj Sasaki Kojiro, z którym Kiryu też miał okazję się już spotkać, zabił całą jego rodzinę, gdy ten nie chciał dołączyć do klanu Tokugawa. Ito chciał wywalczyć pierwszeństwo do pojedynku z Kojiro. Informuje również, że za 2 dni Kojiro będzie w Gion, gdzie odbędzie się bankiet na cześć gubernatora Itakury Katsuhige. Obaj postanawiają zakraść się na bankiet i zgładzić Kojiro. Na kolejnym spotkaniu Kiryu dowiaduje się kolejnej wieści. Na bankiecie będzie również obecny generał Marume, co jest dla niego dodatkową motywacją, gdyż zamierza się go zapytać o posądzenie go niesłusznie o zdradę lata temu. W noc bankietu Kiryu i Ito przyczajają się, oczekując na przybycie Kojiro i generała Marume. Podczas imprezy faktycznie pojawia się Kojiro, który zaczyna bezlitośnie zabijać jej uczestników. Widząc to, Kiryu i Ito postanawiają go zaatakować. Choć mają sporą przewagę, ich pojedynek zostaje przerwany, gdy Kiryu dostrzega, że ktoś podpalił burdel, w którym pracuje Haruka. Martwiąc się o jej życie, Kiryu zostawia Ito sam na sam z wrogim samurajem, a sam rusza na pomoc dziewczynie. Gdy dociera na miejsce, okazuje się, że jest już tam generał Marume, który zabija gubernatora Itakurę. Kiryu atakuje go, jednak pojedynek zostaje nierozstrzygnięty, gdyż przerywa go walący się budynek. Widząc to, rusza na pomoc Haruce, która dostrzega amulet przy jego mieczu i która od teraz sądzi, że Kiryu to fałszywy Miyamoto, który zabił jej rodziców, gdyż ten miał identyczny amulet przy mieczu w chwili morderstwa. Mija kilka dni po pożarze. Ito przegrał pojedynek z Kojiro i jest ranny. Haruka nie chce rozmawiać z Kiryu, gdyż uparcie wierzy, że to on jest mordercą, pomimo jego usilnych zapewnień, że jest inaczej. Kiryu dostaje informację, że fałszywy Musashi pojawi się na tegorocznym turnieju walk w świątyni Hozoin. Postanawia nie czekać i wyruszyć na miejsce, aby skonfrontować się z oszustem. Bohaterowi udaje się dostać na turniej, gdzie pokonuje kolejnych samurajów, aż dociera do ostatniego Ishuna, który również musi przyznać jego wyższość. Okazuje się, że udział Miyamoto w turnieju był plotką, którą rozpowszechniał mnich organizujący wydarzenie. Jego celem było sprowadzenie jak największej ilości uczestników, jednak w swoim planie nie był sam. Pomagał mu generał Marume. Kiryu wreszcie staje twarzą w twarz ze swoim byłym dowódcą, który wyjaśnia, że jego celem było głównie zwabienie na turniej Kiryu, gdyż ma mu do przekazania ważną wiadomość. No okazuje się, że zamordowany w zamachu gubernator Itakura został wezwany do Gion, aby odnaleźć Harukę i zabrać ją do Tokugawy. Marume, jak i Kojiro mieli temu przeszkodzić, zabijając Itakurę, jak i Harukę, co jak wiemy udało się połowicznie. Generał prosi Kiryu o to, aby chronił dziewczynkę, gdyż jest ona ważniejsza niż mu się wydaje. Po tych słowach generał odchodzi. Kiryu wraca do Gion, gdzie spotyka się z Haruką. Postanawia odkryć przed nią karty, wyjawić, że jest oczywiście Miyamoto Musashi, ale nie tym, który zabił jej rodziców. Również zapewnia, że będzie kontynuował swoją misję, aby odnaleźć zabójcę. Wreszcie nadchodzi dzień pojedynku pomiędzy Musashim a szkołą Yoshioka. Kiryu rusza o zachodzie słońca do Rendai Field, gdzie zamiast Musashiego spotyka jednego z braci dojo,
Seijuro. Ten atakuje Kiryu, wierząc, że jest on szpiegiem, który miał przekazywać informacje fałszywemu Musashiemu. Tłumaczenia jednak nic nie dają i Seijuro zostaje zabity przez Kiryu. Przed śmiercią prosi jednak o to, aby zajął się jego młodszym bratem. Wraz ze śmiercią Seijuro zostają odkryte kolejne karty. Okazuje się, że całe wyzwanie Miyamoto było spiskiem, aby zabić obu braci i przejąć władzę nad ich dojo, a Miyamoto był idealnym kozłem ofiarnym, na którego można było zrzucić winę. Mózgiem operacji okazał się Ueda Ryohei, który uznał, że w momencie jak do dojo dołączał Musashi, wszystko miało ułożyć się jeszcze lepiej, bo to prawdziwy Miyamoto miał zabić braci i to pozwoliłoby zrzucić winę na niego. Ueda atakuje Kiryu, jednak z pomocą przybywa Ito, pozwalając Kiryu wymknąć się i ruszyć do Sanjusa Gendo, gdzie drugi z braci, Denshihiro, miał zmierzyć się z Tojim, tym samym, który pozwolił Kiryu dostać się do szkoły Yoshioka. Kiryu przybywa w ostatniej chwili, krzyżując plany Tojiego. Ten próbuje szantażować go, mówiąc, że jeśli go zabije, jego wspólnicy wyjawią jego prawdziwą tożsamość. Jednak to nie zniechęca Kiryu, który staje do pojedynku z Toji i w końcu go zabija. Wyjaśnia Denshihiro również, jaki los spotkał jego brata. Ten, zdając sobie sprawę z całej intrygi, nie ma do niego żalu i dziękuję Kiryu, że jego brata spotkała śmierć wojownika. Następnego dnia Kiryu dowiaduje się kolejnych ciekawych informacji, że pożar burdelu nie był przypadkiem i ktoś podpalił go specjalnie. Wszystko wskazuje na to, że była to jedna z dziewczyn. Niedługo później pojawia się tajemniczy staruszek, którego nazywają Starym Lisem. Ten prosi go, aby zabrał go do Gion, ponieważ chciał odwiedzić krewnego, który tam pracuje. Kiryu ze starcem ruszają do Kyoto. Tam spotykają Majimę i w trójkę spędzają wspólnie czas na piciu i rozmowach. Stary Lis wyjawia, że poszukiwaną przez niego krewną jest Haruka i że zamierza ją wykupić z burdelu. Podczas popijawy pojawia się siostra Ukiyo, Agea, która rozpoznaje Majimę. Ten, pomimo braku pamięci, jednak czuje się dość nieswojo i udaje się na dach budynku, aby pomyśleć. Tam potyka się i spadając uderza głową o kamień, co powoduje powrót pamięci. Po drodze spotyka Harukę, którą o dziwo porywa. Kiryu szybko dowiaduje się o porwaniu i rusza do świątyni Kiyomizu, gdzie konfrontuje się z Majimą. Ten przyznaje, że po odzyskaniu pamięci pomylił Ageę z jej siostrą Ukiyo i sądził, że Kiryu zamiast ją chronić, sprzedał ją do burdelu. Jednak nie pozwala tego wyjaśnić Kiryu, wściekle go atakując. Pojedynek przerywa sama Agea, która wyjawia prawdę o tym, że jest siostrą Ukiyo oraz dlaczego sprzedała się do burdelu. Majima poznaje również losy samej Ukiyo. Rozmowę przerywa przybycie Sasaki Kojiro, który wyjawia, kto podpalił burdel i była to Agea, która została przekupiona, a za zdobyte pieniądze chciała wykupić swoją wolność. Kojiro atakuje Harukę, jednak Majima, próbując ją chronić, spada z klifu. Kiryu staje naprzeciw samuraja, jednak ich pojedynek przerywa pojawiający się Stary Lis, który prosi Kojiro o to, aby ten się wycofał i o dziwo ten się zgadza. Odchodząc, wspomina ich pierwszą walkę w Sakigaharze i ma nadzieję na rewanż. Kiryu domaga się od Starego Lisa wyjaśnień. Ten obiecuje, że opowie wszystko kolejnego dnia. Następnego dnia Stary Lis wyjawia swoją tożsamość. Okazuje się być Tokugawą Ieyasu, emerytowanym szogunem i dziadkiem Haruki. Jej ojcem natomiast był Yuki Hideyasu, ten sam, którego Kiryu zabił na polecenie Tokugawy i skazał się na miano zdrajcy. Zabójstwo Yukiego było spiskiem Nankobo Tankai, cesarskiego łącznika, który chciał wyeliminować Yukiego, aby na jego miejsce wskoczył niezbyt rozgarnięty młodszy brat Tokugawy, Hideata. Po morderstwie Haruka została oddana do rodziny zastępczej w celu jej ukrycia przed Nakobo, który pewnie chciałby wymazać cały ród Yuki. W końcu i tak ją znalazł i wysłał generała Marume, aby się jej pozbył. To on odpowiadał za śmierć rodziców dziewczynki i to on używał miecza z takim samym talizmanem jak wcześniej Kiryu. Talizmanem, który został przypięty przez Ukiję wiele lat wcześniej. Pomimo próśb, aby Haruka zamieszkała z dziadkiem, ta odmawia i chce pozostać przy Kiryu. Stary Lis wyjawia, że jeśli ten chce się dowiedzieć więcej o osobach zamieszanych w spisek, musi udać się do wioski Yagyu, aby tam spotkać legendarnego szermierza, Yagyu Sakishusai.
Po dotarciu na miejsce Kiryu przekonuje się, że Yagyu Sakisushai jest mnichem ze szramą na piersi, który uratował go wiele lat wcześniej. Okazuje się, że Yagyu jest też ojcem Sasaki Kojiro, który tak naprawdę nazywa się Yagyu Munenori. Wskutek spisku klan Yagyu został wykorzystany i zmuszony do współpracy z Tenkeiem. Sashikusai prosi Kiryu, aby pomógł odzyskać syna i pozbył się Tenkaja, cesarskiego łącznika, który jak się okazuje stoi na górze całej intrygi. Pojawia się generał Marume, który odwrócił się od Tenkaja w momencie, gdy ten kazał mu zabić Harukę i od tamtego czasu knuje przeciwko niemu. Proponuje Kiryu stoczenie przyjacielskiego pojedynku, który miałby go przygotować do walki z Kojiro. Pojedynek oczywiście wygrywa Kiryu, który również w końcu wybacza generałowi Marume poprzednie krzywdy. Po powrocie do Gion, Kiryu zauważa, że Haruka zniknęła. Pomimo poszukiwań nie udaje się jej odnaleźć. Wszyscy zakładają, że uciekła, ale Kiryu nie chce w to wierzyć. Tydzień później Kiryu opija wykupienie z burdelu Agae i ich wspólne zaręczyny. Podczas imprezy Kiryu wychodzi na zewnątrz, gdzie czeka na niego Kojiro, który wyjawia, że to on porwał Harukę i dostarczył ją Tenkaiowi na wyspie Ganryu. Tenkai, podejrzewając zawiązujący się przeciw niemu spisek, postanowił poślubić Harukę. Na pytanie Kiryu, po co mu to mówi, Kojiro wyjawia, że chce z nim stoczyć ostateczny pojedynek, aby pokazać, kto jest najlepszym szermierzem w Japonii. On czy Miyamoto Musashi. Następnego dnia Kiryu wyrusza na wyspę Ganryu, gdzie po zejściu na plażę od razu staje do pojedynku z Kojiro, który wygrywa. Jednak oszczędza życie rywala, a Kojiro w zamian obiecuje powrócić do swojego poprzedniego życia i odzyskać honor. Pojawia się Tenkai i jego bandyci, którzy ranią Kojiro. Dodatkowo Tenkai wyjawia, że zaraz pojawi się armia, która jest gotowa do buntu przeciwko Tokugawie. Kiryu jednak to nie zatrzymuje. Przebija się przez dziesiątki wrogów Tenkaja, doprowadzając go do krawędzi klifu. Tenkai próbuje zastrzelić Kiryu, ale ten szybko go pokonuje i uwalnia przetrzymywaną przez niego Harukę. Na wyspie pojawia się sam shogun Hidetada Tokugawa, który chciał samodzielnie skonfrontować się ze spiskującym Tenkajem. Choć shogun chce od razu pozbyć się zdrajcy, zostaje powstrzymany przez Kiryu, który stwierdza, że nawet zdrajca zasługuje na uczciwy proces. Do wyspy przebijają zbuntowane wojska Tenkaja, jednak radość zdrajcy jest krótka, bo ginie on z ręki Kojiro. Widząc nadchodzące niebezpieczeństwo, Kiryu prosi jego i shoguna, aby zabrali Harukę i uciekali, podczas gdy on powstrzyma wojska Tenkaja. Pozostając sam na sam z przeważającymi siłami wroga, rusza do nierównej walki. Mija 10 lat, jest rok 1615. Kojiro i generał Marume dowodzą siłami Tokugawy podczas oblężenia Osaki. Wspólnie ratują córkę szoguna Hideaty przed klanem Toyotomi. Gdy proszą ochotników do wykonania trudnego zadania, kilku żołnierzy zgłasza się zainspirowanych legendą o Miyamoto Musashi. Okazuje się też, że Majima Gorohashi przeżył upadek z klifu przy świątyni Kiyomazu i patrząc w niebo rozmyśla, czy Kiryu przeżył pojedynek z ludźmi Tenkaja, czy poległ jak prawdziwy bohater. W 1856 roku do brzegów Japonii w zatoce Edo przybijają amerykańskie okręty wojenne. Pod groźbą użycia siły i technologicznej przewagi zmuszają dynastię Tokugawa do podpisania nierównego układu handlowego. Układ ten kończy izolację Japonii, która przez ostatnie 250 lat była odcięta od świata. Nie jest tajemnicą, że w kraju pojawiły się głosy, które chciały reformy japońskiego systemu feudalnego i odsunięcia od władzy rządów Tokugawy. Jednak na tym koniec polityki izolacyjnej się nie skończy. Wkrótce potem Japonia zostanie zmuszona do podpisania podobnych traktatów z Francją, Rosją i Wielką Brytanią. Konsekwencją niezadowolenia społeczeństwa będzie obalenie ostatniego szoguna Japonii i przywrócenie na tron cesarza w 1868 roku. W 1866 roku do rodzinnej prowincji Tosa powraca Sakamoto Ryoma, który ostatni rok spędził na naukach szermierki w Edo.
Izo. Zaraz po przyjeździe zostaje aresztowany po tym, jak zaatakował 2 samurajów wyższej rangi, którzy chcieli pobić kobietę na ulicy za to, że nie oddała im ukłonu. Ryoma niedługo gości w areszcie, ponieważ wypuszcza go jego przybrany ojciec, a zarazem i gubernator prowincji Yoshida Toya. Toya należy do partii wiernych Tosa, która chce zniesienia hierarchii społecznej Tokugawy i zakończenia shogunatu. Kiryu chętnie przystępuje do partii i udaje się na spotkanie z Takeshi Hanpeita, przyjacielem z dzieciństwa, jak i współzałożycielem partii wiernych Tosa. Na spotkaniu partii Takeshi awansuje Ryomę na swojego zastępcę, co powoduje spore niezadowolenie wśród zgromadzonych. Jednym z nich jest Okada Izo, z którym Ryoma wdaje się w wygraną walkę. Kilka dni później Toya, Takeshi i Ryoma spotykają się w celu omówienia planu wymuszenia na władcy regionu Tosa, Yamauchi Miyodo, wprowadzenie reform. Spotkanie przerywa zamaskowany zabójca, który rani gubernatora Toję i ucieka. Ten, pomimo prób Ryomy, aby powstrzymać krwawienie, w końcu umiera. W tym momencie do gabinetu wpadają strażnicy, którzy błędnie biorą Ryomę za zabójcę gubernatora. Ryoma, nie widząc innego miejsca, również ucieka. Na zewnątrz trafia na pojedynek Takeshiego z zamaskowanym zabójcą, który używa nietypowego stylu walki. Zabójca pokonuje go i rozpoczyna walkę z Ryomą, ale w końcu też udaje mu się uciec. Ryoma również, obawiając się posądzenia o zabicie gubernatora, postanawia uciec, skacząc przed ścigającymi z klifu do wody, obiecując Takeshiemu, że znajdzie zabójcę. Od wydarzeń w prowincji Tosa mija rok. Sakamoto Ryoma żyje pod przybranym nazwiskiem jako Saido Hajime. Spędza całe dnie na poszukiwaniu informacji o zabójcy Toyo, mieszkając na co dzień w pensjonacie Tarada prowadzonym przez panią Otose. Jedynym tropem Sakamoto jest informacja, że styl walki zabójcy nosi nazwę Tanen Rishin, którego uczyło tylko jedno dojo w Edo. Szkoła potem przeniosła się do Kyoto i została zamknięta. Sakamoto odwiedza kolejne doja, szukając informacji o Tanen Rishin i w końcu dociera do tajemniczego mężczyzny przedstawiającego się jako Nibori Marsusuke. On też daje Sakamoto informację, że wiedzę na temat unikalnego stylu walki może posiadać właściciel łaźni Sai. Na pytanie, czemu mu pomaga, nieznajomy odpowiada, że był pod wrażeniem jego ostatniej walki i chce mu pomóc po to, aby Sakamoto miał u niego dług. Po odwiedzinach u właściciela łaźni ten zgadza się mu pomóc i wyjawia, że jedynymi praktykującymi szermierzami Tanen Rishin w Kyoto są członkowie policji Shisengumi, utworzonej przez szoguna Shokugawę, która ma za zadanie tłumienie rebeliantów. Spotkanie zostaje przerwane przez generała Saigo Kishinosuke, który przybył do łaźni. Wywiązuje się walka pomiędzy nim a Sakamoto, którą to Sakamoto wygrywa. Generał jednak jest pod wrażeniem umiejętności walki Ryomy i zaprasza go na drinka. Podczas rozmowy pada pytanie o to, jak spotkać się z dowództwem policji Shisengumi. Generał zauważa, że najprościej będzie dołączyć do nich, co Ryomie wydaje się dobrym pomysłem. W drodze powrotnej zamaskowany mężczyzna mówi Sakamoto, że jego stary przyjaciel chce się z nim spotkać w dzielnicy slumsów Mukurogai. Na miejscu okazuje się, że pod maską ukrywał się Okada Izo z partii wiernych Tosa, a osobą, która chciała się z nim spotkać, jest stary przyjaciel Takeshi Hanpeita. Ten przedstawia mu aktualny obraz, wspominając, że po śmierci Toyo władzę nad partią przejął Takeshi i wynegocjował porozumienie z Yamauchi Yodo, panem regionu, na mocy którego będą współpracować nad obaleniem shogunatu w zamian za wysoką pozycję Yamauchiego w nowo powstałym rządzie. Takeshi prosi Ryomę o powrót do Tosy i wspólną pracę nad planami buntu, ale ten odmawia, twierdząc, że nie wróci, dopóki nie znajdzie zabójcy gubernatora Toyo. Następnego dnia Ryomo, zgodnie ze wskazaniami generała Saito, stawia się na spotkaniu rekrutacyjnym do Shisengumi. Choć pani Otose, właścicielka pensjonatu, stara się go od tego odwieść. Wyjawia, że grupa jest niezwykle brutalna nawet dla swoich członków. Wspomina, że jej część pod władzą zastępcy Serizawy Kamo została wymordowana z powodu różnic politycznych. Ryoma stawia się jednak na spotkaniu i jest testowany przez kapitana jednostki Nagakure Shinpachiego, który podczas
Podczas walki treningowej używa stylu Tannen Rishin, co w oczach Ryomy stawia go automatycznie w roli podejrzanego o zabójstwo gubernatora Toyo. Choć Ryoma wygrywa pojedynek, pojawia się pierwszy kapitan jednostki Okita, który stwierdza, że test był zbyt łagodny. Atakuje Ryomę również używając stylu Tannen Rishin. Pojedynek kończy się remisem. Walka zaimponowała wicedowódcy frakcji Hajikata Toshizo, który zaprasza Ryomę na spotkanie w dzielnicy Czerwonych Latarni Gion. Podczas posiłku zostaje wprowadzony mężczyzna i postawione przed Ryomą zadanie zabicia go w pojedynku na śmierć i życie. Ryoma pokonuje go i zabija, a Hajima wyjawia, że zabitym mężczyzną był trzeci kapitan jednostki Yamanami Keisuke, który planował zdezerterować z Shisengumi. Pojedynek był ostatecznym testem, po którym Ryoma zostaje oficjalnie nowym trzecim kapitanem jednostki. Na oficjalnym spotkaniu dowódców grupy Ryoma zostaje przedstawiony jako nowy kapitan, ale wielu się to nie podoba. Jednak w obronie Ryomy stają Hajikata, Nagakura i Okita, potwierdzając jego ogromne umiejętności. Podczas oprowadzania Ryomy po siedzibie frakcji jeden z doradców wojskowych, Ito Shitaro, skarży się na ciągłą nieobecność jednego z dowódców, Kondo, który od miesięcy nie daje znaku życia. Ryoma wraca do pensjonatu, gdzie zostaje nazwany mordercą przez panią Otose. Jak się okazuje, jej ojciec został zabity przez frakcję, do której dołączył, za to, że chciał obalić shogunat. Ryoma wyjaśnia jej i jej córce Orio, że przystąpił do frakcji tylko po to, aby odnaleźć zabójcę swojego ojca. Po powrocie do domu Ryoma dostaje wiadomość, że ktoś z Tosa chce się z nim spotkać w świątyni Kiyomizu. Osobą jest Nakaoka Shintaro, sekretarz zabitego ojca Ryomy. Nakaoka wyjaśnia, że prowadził śledztwo w sprawie śmierci ojca Ryomy na własną rękę i uważa, że zabójstwo mógł zorganizować jego przyjaciel Takeshi Hanpeita, którego celem było zastąpienie go w partii Tosa. Ponieważ wieść o tym, że Ryoma również prowadzi śledztwo, dotarła do niego, proponuje współpracę. Ryoma jednak się nie zgadza. Twierdzi, że zabójca musiał pochodzić z frakcji Shisengumi, która ideologicznie jest przeciwna temu, co prezentuje Takeshi. Spotkanie przerywa pojawienie się ludzi Tosa, którzy chcą zgładzić obu wojowników. Walka jest krótka, ale intensywna. Nakaoka i Ryoma pokonują zamachowców. Atak zdaje się potwierdzać podejrzenia, że w sprawę może być zamieszany Takeshi. Choć Ryoma nie jest tego pewny, ale w końcu postanawia podjąć współpracę z Nakaoką celem odnalezienia prawdziwego mordercy. Następnego dnia szef szpiegów Shisengumi, Yamazaki Susumu, informuje Ryomę, że trafili na trop kolejnego żołnierza, który zamierza zdezerterować z organizacji. Jest nim niejaki Akimoto, który chce uciec z jedną z kurtyzan. Ryoma i kapitan 8. jednostki Todo udają się na miejsce, aby go powstrzymać. Pierwszy na niego trafia Ryoma, który próbuje go przekonać, aby nie dezerterował. Akimoto odmawia, więc Ryomo, nie chcąc go zabijać, doradza, jak się wydostać niezauważenie z burdelu. Akimoto jednak podczas próby ucieczki zostaje zabity przez kapitana Todo. Ryomo kwestionuje jego zachowanie, jednak Todo mówi, że karą za opuszczenie frakcji Shisengumi jest tylko śmierć. Po powrocie do siedziby Ryomę zaczepia kapitan 6. jednostki Inoue Genzaburo, który przedstawia mu nowe zadanie. Okada Izo z partii wiernych Tosa zamordował 2 urzędników shogunatu i ukrył się w nielegalnym salonie hazardowym. Inoue wraz z kapitanem 7. jednostki Tani Sanjuro i kapitanem 9. jednostki Suzuki Miki Saburo wyruszają na akcję. Ryoma postanawia im towarzyszyć, pomimo że jest obawa, że Okada go rozpozna. Podczas szturmu Okada zabija obu kapitanów. Do walki z nim staje Ryoma oraz Inoue, który, jak Ryoma zauważa, również używa stylu Tannen Rishin. W końcu to jednak Ryoma pokonuje Okedę, a Inoue każe swoim ludziom go pojmać w celu kolejnych przesłuchań. Kolejnego dnia przywódcy frakcji ponownie się spotykają. Jak zwykle brakuje dowódcy Kondo, co sprawia, że wielu z zebranych jest mocno niezadowolonych. Podczas zebrania Hajikata ogłasza, że inspektor Yamazaki odkrył, iż grupa Ishin Shishi z partii lojalistów Hoshu planuje atak na pałac cesarski, aby porwać cesarza i przekazać shogunatowi. Hajikata zdradza, że wszystkie jednostki frakcji wezmą udział w rajdzie na gospodę Ikedaja, gdzie spotykają się lojaliści. Zaskoczeniem dla Ryomy jest fakt, że jednym z lojalistów jest Nakaoka. Ryoma kontaktuje się z Nakaoką i przekazuje
pokazuje mu plany Shisengumi. Pyta również o przynależność do Ishinshishi. Ten potwierdza, że owszem był w kontakcie z liderem lojalistów Katsuro Kogoro, ale nie był świadomy planów porwania cesarza. Ryoma sugeruje, aby Nakaoma spotkał się z Katsurą i próbował odwieźć go od ataku na pałac cesarski. Niestety plan się nie udaje i Shisengumi rozpoczynają atak na Ikedaya. Jednakże lojaliści doskonale wiedzieli o zastawionej pułapce, co prowadzi do sporej bitwy. Na piętrze gospody Ryoma i Kagura spotykają Nibori Matsusuke, który okazuje się być Katsurą, człowiekiem, który pomógł Ryomie w wyszukiwaniu szermierzy Tannen Rishin. Aby nie wzbudzić podejrzeń, Ryoma walczy z Katsurą, jednak podkłada się, aby Katsura mógł wygrać i zbiec, czym Ryoma odpłaca zaciągnięty u niego dług. Po zakończonej bitwie Hajikata obwieszcza, że w ich szeregach musi być zdrajca. Jest to wynikiem tego, że lojaliści byli świetnie przygotowani na ich atak. Zaczynają się wzajemne oskarżenia, ale Hajikata mówi, że ma podejrzanego. Kapitana czwartej jednostki Matsubure Huji. Choć ten zaprzecza, wychodzi na jaw, że Matsubara pochodzi z Hoshu, terenu, z którego pochodzili lojaliści, oraz to, że był w kontakcie z informatorem, który dla nich pracował. Matsubara co prawda próbuje zrzucić winę na Ryomę, ale nikt mu nie wierzy. W końcu ginie z rąk Inoue. Po całej akcji w Ikedaya Ryoma postanawia w końcu spotkać się z dowódcą Kondo, podejrzewając, że to on stoi za zabójstwem Yoshidy. Niestety nikt nie wie, gdzie Kondo się znajduje. Z pomocą przychodzi Inoue, który proponuje zadanie. Jeśli je wykona, spotka się z Kondo. Chodzą słuchy, że niejaki Sakamoto Ryoma niedawno spotkał się z generałem Saigo. Ryoma, zaskoczony tym, że ktoś się pod niego podszywa, postanawia zbadać sprawę. Odwiedza dom Saigo, pytając o spotkanie z Sakamoto, ale ten zaprzecza, że takie spotkanie miało miejsce. Po powrocie do siedziby Ryoma zostaje wezwany do domu dowódcy Kondo. Ten od razu przyznaje, że zna sekretną tożsamość Ryomy, ale nie interesuje go zdradzenie jego tajemnicy, gdyż umiejętności bojowe Ryomy są o wiele ważniejsze niż jego oszustwo. Tutaj Kondo wyjawia swój plan, którego celem jest obalenie systemu Tokugawy, rozwiązanie dworu carskiego i przekierowanie całej władzy w ręce shogunatu. Kondo proponuje Ryomie układ, dołączy w pełni do spraw Shisengumi, a w zamian za to ten zdradzi mu, kim jest zabójca Yoshidy. Ryoma jednak odmawia. Zdaje sobie sprawę, że plany Kondo skończą się wojną domową na ogromną skalę. Kondo jednak nie zamierza odpuścić i zaczyna z nim walkę, którą przegrywa. Jednak pomimo to nie wydaje, kim był zabójca, wciąż obstawiając przy swoim, że poda, jeśli Ryoma dołączy do ich sprawy. Po wyjściu Ryomy z pokoju wychodzi Inoue, który podsłuchiwał całą rozmowę i poddaje pod wątpliwość pozostawienie Ryomy przy życiu. Kondo jednak go zapewnia, że Ryomo bardziej przyda się im żywy. Kilka dni później kapitan Okita ma dla Ryomy kolejne zadanie. Miejscowy kupiec Sengoku Toranojo ukrywa w swoim pałacu kilku lojalistów. Proponuje, że obaj poprowadzą oddziały, aby zabić zdrajców i pojmać Sengoku. Ryoma zgadza się, udaje im się dostać do rezydencji i faktycznie znajdują tam lojalistów, których zabijają. Ale było to planem samego Sengoku, który ich zwabił obietnicą bezpieczeństwa, a chodziło mu tylko o to, aby wyeliminował ich Okita. Dodatkowo ten chce wyjaśnić, że Okita również chciał zastawić pułapkę na Ryomę, ale zostaje szybko przez niego zabity. Okazuje się, że Okita doskonale wie, kim jest Ryoma oraz przyznaje się, że to on jest zamaskowanym zabójcą, który zabił jego ojca. Obaj stają do pojedynku, który wygrywa Ryoma. Ten oszczędza Okitę, bo doskonale wie, że to nie on był zabójcą. Faktycznie Okita przyznaje, że to prawda, skłamał tylko po to, aby stoczyć z nim pojedynek i zobaczyć, kto jest lepszym szermierzem. Kiedy Ryoma pyta się, skąd zna jego prawdziwą tożsamość, ten wspomina, że szpiegował go podczas wizyty u Kondo. Wracając do siedziby, dostają informację, że Takechi Hanpeita został stracony na polecenie lorda Yamauchiego, który zdradził partię wiernych Tosa i przyłączył się do shogunatu. Dla Ryomy śmierć Takeshiego jest sporym ciosem. Z żalu upija się kilka nocy z rzędu. Podczas jednej z popijaw zaczyna flirtować z nim pewna kobieta, która zaprasza go do domu. Na miejscu okazuje się, że to była kochanka Katsura Kogoro, lidera lojalistów, i sprowadziła go do siebie, aby mogli razem porozmawiać. Kogoro wyjawia, że współpracowali z Takeshim i proponuje, aby Ryoma został jego szpiegiem w szeregach Shisengumi, jednak Ryoma nie jest zainteresowany i zły odchodzi. Katsura rusza za nim i natykają się na generała Saigo, który od razu wdaje się w walkę z Katsurą, ponieważ prefektury, z których pochodzą, nie darzą się wielką miłością. Walkę rozdziela Ryoma, który
proponuje rozejm, zwłaszcza że obu zależy dokładnie na tym samym obaleniu shogunatu. Potem wszyscy trzej idą się napić i po pijaku Ryoma wyjawia swoją prawdziwą tożsamość. Saigo przyznaje, że wcześniej spotkał się z kimś, kto podszywał się pod Sakamoto Ryomę, który zaproponował sojusz pomiędzy Satsumą a Tosą, aby wypowiedzieć wojnę shogunatowi. Miał jednak asa w rękawie, chciał użyć kupionej od Anglików broni. Ryoma po pijawie budzi się w pensjonacie Terada przy boku Orio. Po wyjściu Ryomy z domu dziewczynę odwiedza jakiś mężczyzna, który przekazuje jej tajną notatkę. Niedługo po tych wydarzeniach na nadbrzeżu Rakunai odnaleziono ciało kapitana Inoue. W szeregach frakcji Shisengumi wkrada się chaos. Kapitanowie są przekonani, że za zabójstwem stoją lojaliści. Na poszukiwanie samuraja należącego do Shishi wyrusza Okita i Harada pomimo wyraźnego zakazu Hajikaty. Jednak ci nic sobie z tego nie robiąc ruszają przed siebie. Todo i Ryoma dostają za zadanie powstrzymania ich zanim zrobią coś głupiego. Ryoma rusza za Okitą do Makuragai, gdzie ten oskarża go o zabójstwo Inoue. Ma ku temu powód, gdyż jak twierdzi Okita, to Inoue był zabójcą ojca Ryomy. Obaj staczają pojedynek, po którym Ryoma wyjaśnia, że nie zabił Inoue, bo nie wiedział, że to on jest zabójcą. Przybywa dowódca Kondo, który również potwierdza informację od Okity. Jednak to nie Kondo wydał polecenie zabójstwa ojca Ryomy, ale opłacił go drugi Sakamoto Ryoma. Ryoma zadaje dość oczywiste pytanie. Czemu Inoue go nie zabił, skoro wiedział, że ten go poszukuje za zabójstwo? Tu się okazuje, że Inoue, Okita i Nagakura to oszuści, którzy przejęli tożsamość byłych członków, którzy zdradzili organizację. Jednak aby ukryć to zdarzenie, specjalnie przyjęli ich imiona, bo inaczej mogłoby to zaszkodzić samej policji Shisengumi. Jednak dowódca Kondo w świetle tych wydarzeń poddaje pod wątpliwość, że to Inoue zabił ojca Ryomy. Niedługo później Kondo daje informację Ryomie, że w pensjonacie Terada pojawi się fałszywy Sakamoto Ryoma i wysłał już 2 kapitanów, aby zaatakowali to miejsce. Ryoma i Okita ruszają również do pensjonatu, aby wspomóc towarzyszy. Na miejscu Orio ostrzega fałszywego Ryomę przed nadchodzącym atakiem. Wybucha walka pomiędzy Shisengumi a ludźmi oszusta, w wyniku której udaje mu się uciec, choć Ryoma i Okita chcą ruszyć za nim w pościg, zostają powstrzymani przez Sasaki Tadasoburo, inną jednostkę policji składającą się z wyższych rangą szlachciców. Sasaki pojawił się tu na polecenie shogunatu z zadaniem schwytania fałszywego Ryomy, wobec czego Shisengumi nie mają już prawa go ścigać. Ryoma konfrontuje się z Orio, pytając, dlaczego ostrzegła oszusta. Ta wyjawia, że współpracowała z lojalistami od dawna, ponieważ potrzebowała pieniędzy na opiekę nad matką. Dodatkowo nienawidzi shogunatu za to, że zabili jej ojca. Dodaje również, że szpiegowała prawdziwego Ryomę dla fałszywego Ryomy. Tutaj ten w końcu przyznaje się do tego, że to on jest prawdziwym Sakamoto, i oczywiście daje do zrozumienia, że drugi Ryoma to zwykły oszust. Kilka dni później Kondo przedstawia Ryomie kolejne problemy, przed którymi stanęła organizacja. Wrogie klany z prowincji Hoshu i Sasuma zawarły sojusz w celu przeciwstawienia się shogunatowi. To sprawia, że nad Japonią zawisło widmo nieuniknionej wojny domowej. Powodem zawarcia sojuszu nie był nikt inny jak pijany Ryoma, który spotkał generała Saigo i Katsure i wspólnie poszli pić. To wydarzenie wymusza na Kondo przyspieszenia swoich planów, aby ocalić władzę shogunatu. Kondo chce podpalić Kyoto i zabrać cesarza gdzieś indziej, aby uniemożliwić sojuszowi jego schwytanie. Ryoma zdecydowanie sprzeciwia się tym planom, gdyż sprawiłyby one ogromne straty wśród ludności cywilnej. Proponuje w zamian negocjacje z shogunatem i zmuszenie go do oddania władzy cesarzowi w zamian za wysoką pozycję w nowym rządzie. Kondo przystaje na ten pomysł, sporządza propozycję, którą przekazuje Ryomie i Okicie, a których zadaniem będzie dostarczenie jej osobiście do pałacu szoguna w Edo. Jest to konieczne, gdyż oficjalne kanały komunikacyjne nie pozwoliłyby na dostarczenie takiej propozycji. Dzień przed wyruszeniem w podróż Shisengumi wstrząsa kolejne morderstwo. Tym razem pada na inspektora Yamazakiego. Kapitan, jak i dowódcy są oburzeni, gdyż kolejne morderstwo wysoko postawionego członka sprawia, że organizacja wydaje się być słaba. Ryoma i Okita wyruszają do Edo. Podczas podróży Ryoma do propozycji Kondo dodaje jeszcze jeden punkt – zniesienie klas społecznych.
Po dotarciu na miejsce Okita odwraca uwagę gwardzistów, przez co Ryomie udaje się dostać do środka i w końcu trafia przed oblicze samego szoguna Tokugawy Yoshinobu, który biorąc Ryomę za zabójcę atakuje go. Pojedynek jednak wygrywa Ryoma i wreszcie pokonanemu Tokugawie daje propozycję Kondo. Szogun przestraszony perspektywą wojny domowej zgadza się na propozycję i obiecuje spotkać się z przywódcami sojuszu, aby negocjować powstanie nowego rządu. Podczas powrotu do Kyoto Ryoma i Okita zostają miasto ogarnięte ogromnym pożarem spowodowanym przez siły Shisengumi. Ruszają na spotkanie z Kondo, aby dowiedzieć się, dlaczego wydał taki rozkaz. Po drodze jeszcze zahaczają o pensjonat Terada, aby upewnić się, że właścicielka i jej córka są całe i zdrowe. Po drodze obaj zostają zaatakowani przez Sasakiego, który oskarża ich o podpalenie. Okita zostaje, aby walczyć z Sasakim i jego ludźmi, a Ryoma kontynuuje podróż do Kondo. Po drodze napotyka na kapitana Haradę, który wydaje rozkaz podpalania ognia pod kolejne miejsca. Wściekły Ryoma, widząc to, staje do pojedynku i go zabija. Ryoma wreszcie dociera do Kondo, ale okazuje się, że ten jest śmiertelnie ranny. Wyjawia jednak, że został zaatakowany przez zamachowca, który zostawił dla Ryomy wiadomość, aby ten spotkał się z nim przed Pałacem Cesarskim. Dodatkowo Kondo zaprzecza, jakoby miał wydać rozkaz podpalenia Kyoto i jak sądzi, za tymi czynami stoi jego zabójca. Celem było wprowadzenie zamieszania, które umożliwiłoby napad na pałac i porwanie cesarza. Po tych słowach Kondo umiera. Ryoma udaje się do pałacu, gdzie staje oko w oko z zamachowcem. Jest nim Okada Izo. Ryoma oskarża go o bycie fałszywym Ryomą oraz o zdradę Takeshiego na rzecz Yamauchiego. Jednak Okada wyjawia, że osobą, która podszywała się pod Ryomę, był sam Takeshi Hanpeita, a jego śmierć była sfingowana, aby zmylić siły shogunatu. Po tych słowach obaj stają do pojedynku, który wygrywa Ryoma. Kolejnego dnia na spotkaniu dowództwa Shisengumi Hajikata zmusza doradcę wojskowego Ito, aby ten przyznał się, że jest zdrajcą, który kazał podpalić Kyoto i że zarazem jest mordercą dowódcy Kondo. Ito jednak ratują Todo i Takeda, którzy wraz z nim zakładają specjalną carską policję o nazwę Goryo Eiji. Większość żołnierzy Shisengumi popiera ich i wszyscy zdrajcy zostają wypuszczeni żywi z siedziby Shisengumi. Na miejscu pozostają jedynie Hajikata, Ryoma, Okita i Nagakura. Kilka dni później wszyscy spotykają się w pensjonacie Terada. Nakaoce udaje się zdobyć rysunek z podobizną fałszywego Sakamoto Ryomy, który faktycznie okazuje się być jego przyjacielem Takeshi Hanpeita, który sfingował własną śmierć. W trakcie rozmowy wysuwają wnioski, że to właśnie Takeshi i Lord Yamauchi stoją za rozpętaniem wojny domowej, głównie po to, aby obydwie siły wyniszczyły się nawzajem, a wtedy Tosa pojawi się jako najpotężniejsza organizacja w kraju. Pojawia się pytanie, jak ich powstrzymać. Hajikata ma na to plan, ale spotkanie przerywa Todo, który okazuje się wciąż być wiernym dawnym kompanom, a jedynie udawał, że jest po stronie Ito. Ten wyjawia, że dowiedział się, że Takeshi chciał spotkać się z przywódcami sojuszu, ale oni nie byli zainteresowani. Więc jeśli Ryomie uda się namówić obu dowódców, generała Saigo i Katsure, na spotkanie, pewnie udałoby się wciągnąć Takeshiego w pułapkę. Pani Otose proponuje pensjonat Omi jako miejsce zasadzki. Ryoma nie ma problemu, aby przekonać obu generałów do swojego planu. Grupa ponownie się zbiera, ale spotkanie przerywa Todo, który pojawia się ze śmiertelną raną postrzałową. To Takeda pozbył się zdrajcy, przedtem śledząc Todo i odkrywając jego podwójną grę. Takeda wyjawia też Todo, że kolejnym jego celem jest Katsura. Ryoma, słysząc to, udaje się do jego domu, aby go powstrzymać. Co dziwne, znajdując Takedę, ten oferuje niezdradzenie ich planów w zamian za łapówkę. Jednak Ryoma, poruszony zachowaniem Takedy, zmusza go do pojedynku, w którym go zabija. Okita i Nagakura pozbywają się ciał Todo i Takedy, zostawiając je na ulicy, co sprawia, że wygląda, jakby obydwu zabiła jedna i ta sama osoba, tym samym ukrywając fakt podwójnego agenta Todo. Nadchodzi noc spotkania pomiędzy Takeshim a sojuszem. Na miejscu pojawia się Nakaoka, który będzie pełnił rolę mediatora. Następnie pensjonat atakuje Ryoma z towarzyszami. Ten przedziera się do sali spotkań, gdzie znajduje rannego Nakaokę. Za atakiem stoi Ito i niedawno utworzona organizacja Goryo Eiji. Takeshi przewidział pułapkę i sprowadził ich, aby zabić Ryomę i jego sojuszników. Ryoma wspomina Takeshiemu zdradę Yoshidy, jednak ten twierdzi, że zabił
ojca Ryomy, ponieważ ten nie był wystarczająco bezwzględny. Takeshi miał być takim przywódcą, który szybko przeprowadziłby reformy i nie pozwoliłby podbić Japonii przez obce mocarstwa. Ryoma próbuje atakować Takeshiego, ale zostaje powstrzymany przez Ito i Sasakiego, którzy w trójkę z Takeshim uciekając, pozostawiając Ryomę i jego sojuszników wobec przeważających sił Goryo-Eiji. Przywódcy Shisengumi obmyślają kolejny plan. Celem jest popłynięcie do Tosa i zaatakowanie pałacu lorda Yamauchiego, gdzie on, jak i Takeshi koordynują plany mające na celu wywołanie wojny domowej. Już następnego dnia Ryoma, Okita, Hajikata i Nagakura wyruszają do Tosa. Po dotarciu do celu rozpoczynają szturm, mierząc się z siłami Goryo-Eiji, jak i plutonem marynarki angielskiej, która dostarczyła lojalistom broń. W końcu poprzez to, że grupa zostaje rozdzielona, jedynie Ryomie udaje się dostać do Takeshiego, który przebywa na szczycie zamku. Obaj byli przyjaciele rozpoczynają pojedynek, który wygrywa Ryoma. Jednak ten nie chce zabić Takeshiego, mówi mu, że może mu pokazać lepszą drogę dla Japonii. Takeshi przystaje na jego propozycję. Pojawia się lord Yamauchi, którego intencje nie były czyste nawet wobec swojego byłego sojusznika Takeshiego. Wspomina, że i jego by w końcu zdradził, gdy tylko przestałby być mu potrzebny. Celem Yamauchiego jest przekształcenie Japonii w kolonię brytyjską, a wdzięczni Anglicy osadziliby go na tronie jako nowego szoguna. Do Ryomy dołączają pozostali wojownicy. Yamauchi, widząc, że nie ma szans przeciwko 5 szermierzom, błaga o litość, ale nikt nie jest skłonny mu jej udzielić. Yamauchi zostaje zabity. Minęły 2 lata. Japonia przeszła głęboką transformację. Pomimo prób Ryomy i jego sojuszników, wojna domowa w końcu wybucha. Konsekwencją jest utrata władzy przez Tokugawę i przywrócenie na tron cesarza. Takeshi przejął tożsamość Yamauchiego i po złożeniu przysięgi wierności nowemu rządowi został daimyo, czyli wpływowym władcą ziemskim. Nakaoka przyjął imię Sakazaki Shiran i rozpoczął pisanie książki o historycznym znaczeniu Ryomy i upadku shogunatu. Frakcja Shisengumi została rozwiązana, jej członkowie rozeszli się w różnych kierunkach. Ryoma w końcu poślubił Oryo i od tamtego czasu podróżują oboje po Japonii, prowadząc prosty żywot wędrowców. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.